Hej, cześć, witajcie, z tej strony Tofik. Chciałbym powiedzieć wam mniej więcej coś o tej Chorwacji, bo na pewno będziecie mieć jakieś pytania. W tle wam leci właśnie Chorwacja, to jest takie jakby podsumowanie tego wszystkiego. I pierwsze takie pytanie, no ogólnie dokończając, Chorwacja to jest piękny kraj, jak ktoś jeszcze nie był i cały czas no, jeździ na te polskie morze, no to powiem ci szczerze, że nie wiesz co tracisz, bo naprawdę Chorwacja nie jest drogim krajem, jedynie przejazd jest droższy, ale jakby tak policząc, jak ktoś się mieszka właśnie na Śląsku lub kansie poblisku, no to ma prawie taką samą odległość co do Chorwacji, jak nad Polskie Morze i wychodzi to finansowo tak samo. Jakby jeszcze pociągi były właśnie stąd, z Polski do Chorwacji, to naprawdę po taniości idzie się załapać. A jak jedziecie autem, przykładowo w czterech, no tak, żeby cztery osoby jechały, żeby tam się w pięciu nie ściskać, no chyba, że ktoś ma 7-osobowe auto lub busik, no to wtedy wychodzi to o dużo taniej, bo to tak mniej więcej przeliczając na osoba, no i ja tak liczyłem na osoba, wizy, to wychodzi mniej więcej 500 zł za przejazd, no za wizy, za te winety, 500 zł około na osobę, a więc to nie jest jakoś wygórowana cena jak na dzisiejsze czasy, a powiem ci, że bardzo mi się podoba Chorwacja. Polskie Morze, no nie jest gwarancja pogody, często padze, zimno, a więc jest to taki... No i zimne morze jest, no nie idzie się tak fajnie pokąpać, a w Chorwacji możesz cieplutki morze, ciepły klimat, pewna pogoda, naprawdę na miesiąc padzę tam, albo 2 razy na miesiąc, to naprawdę to jest suchy kraj, no i macie gwarancja pogody, a więc jak weźmiecie sobie urlop i jedziecie na Chorwację, to macie gwarancja, że to będzie udany urlop, a nie, że będziecie musieli przesiedzieć w domku 3 dni, bo kurde padze, ja? No to, no, macie to taką pewność. No i jak chodzi o drugi, mamy 2 trasy przez Węgry, Czechy i chyba tam jeszcze jeden kraj był, teraz nie wiem, to jest właśnie przez Węgry, jak się jedzie. Powiem wam tak, na pewno lepiej, nie wiem jak tam z winetami wychodzi, chyba taniej nawet, a jest druga trasa krótsza o chyba 100 km, coś koło, nie, jak się pomyliłem to przepraszam, ale na pewno krótsza jest, jest przez Austria, Czechy, no do mnie to krótsza oczywiście, bo na Śląsku mieszkam, Austria, Czechy, i właśnie tam mamy Serbia Serbia to się nazywa, no i od razu wjeżdżamy zaś do Chorwacji. Czy są te winety drogi? Na pewno Serbia ma najdroższe winety, bo tam oni z tego chyba najwięcej kasują, bo tam mają najdroższą wineta podobno i tam się jedzie 70 km, to naprawdę to jest bardzo drogi, ale te widoki co tam są to naprawdę mega. Ja byłem w podziwie jak to tam pięknie wygląda. Niestety nie ma tego nikaj na odcinkach, ze względu na tego, że chyba nawet tego nie nagrałem, bo jechałem wtedy autem. I po prostu warto jechać, lecz w Austrii mamy taki troszeczkę minus, bardzo wielki, gdzie jademy przez chyba 100 km albo 80 km przez ta stolica Austrii, kaj trzeba jechać 80, żeby ekologicznie było ze wszystkim, inne takie bezpieczeństwo ponad wszystko, no i fotoradary co kilometr, a więc trzeba się bardzo mocno trzymać tych 80 km. Jest to naprawdę, no grozi to wypadkiem, bo jak się nie jedzie szybko, no wolno i no i wiadomo, jak człowiek jedzie wolno, to nie skupia się aż tak, nudzi mu się, no i nie ma rozrywki, jakby przy tych większych prędkościach ma rozrywka, bo tutaj się coś dzieje, ktoś wymija, inne takie pierdoły, a tutaj przy 80 km naprawdę idzie usnąć i może to spowodować wypadek, a więc jak chodzi do Austrii, macie bardzo zły system dróg i no to jest troszeczkę takim niewolnicze moim zdaniem. No i jak wjeżdżamy później do Chorwacji, no pierwsze do Serbii, a później do Chorwacji,
poczujemy wolność. Naprawdę wolność, bo tam nie ma za bardzo... No nie ma tam chyba fotoradarów, my tam nawet nie widzieli tych fotoradarów. W mieście był jeden fotoradar i to by było wszystko. A tak, nawet z postojów policji my tam widzieli nawet jedna Audica, chyba RS-ka to była. I no zapierdzielała chyba z 200 albo 220, coś koło. Jedno było jum. My się patrzymy, aha, dobra, daj gazu. No, tak mniej więcej to wyglądało. I czy... Tutaj sobie wypisałem to oczywiście na kartce, żeby nie zapomnieć sobie, co powiedzieć. Czy w restauracjach jest drogo? Naprawdę, jak chodzi o polskie restauracje i tam w Chorwacji, nie obrażam tutaj polskich restauracji, bo to jest naprawdę ciężka robota i podziwiam tych ludzi, co tam robią. Dlatego zawsze zostawiam jakiś napiwek, co nie, bo wiem, że to będzie dobre. Dlatego powiem tak, przez to jak... No jest tam większy podatek VAT o 2%, bo tam mają 25% VAT-u, a więc powinno być to droższe. A my byli właśnie w Splicie, w restauracji, no tako dosyć, no od razu przy tych największym ruchu, przy tej drudze i tam przy porcie, myśleliśmy, że to będzie bardzo drogi. Dostaliśmy menu, patrzymy się i wychodzi za pizzę około 40 zł. A tą pizzą szło się najeść. Naprawdę szło się bardzo, bardzo najeść. A więc stwierdzą, że jest tam dosyć tanio. Jak ja myślę, że kurde, 50 albo 60 zł za taką małą pizzę dostaniemy, jeszcze tym się nie najemy. A tutaj my dostali bardzo dobrą wypieczoną pizzę w bardzo dobrej lokalizacji i bardzo tanio, dlatego stwierdzą, że nad polskim morzem jest bardzo drogo i opłaca się jechać do Chorwacji, jeśli się jedzie z kimś, przykładowo w czwórka, albo chociaż w ta trójka, no w dwójkę też się no to wtedy trochę drożej wychodzi, bo to wiadomo przejazd. Ale tak ogólnie możemy się zamknąć z budżetem około 3,5 tysiąca złotych mniej więcej za osoba, a więc nie jest to naprawdę drogi. Jak chodzi o mnie, to moim zdaniem to jest niby taki luksusowy kraj, ale jako tako bardzo tani. Jak chodzi my tam byli chyba tydzień, no. Za tydzień pobytu 3,5 tysiąca z przejazdem, z jedzeniem, ze wszystkim. My tam nie mieli wyżywienia, no my mieli własne wyżywienie, no to 3,5 tysiąca my mieli. I jedliśmy w restauracjach normalnie, a więc to nie było jakiś wygórowano cena. Za to, że my zwiedzili jeszcze tam większość Chwaru i inne takie pierdoły. Bo mi się trochę nudziło, my są tacy popierdzieleni i musieliśmy jechać właśnie gdzieś daleko. Dobra, to chyba by było na wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, możecie pisać w komentarzach, ja chętnie odpowiem. No i co, zapraszam do oglądania, bo tutaj zostało nam 5 minut. No to co, trzymajcie się i miłego oglądania. Dajcie tam łapkę i suba. Yo!
To jest fajne ujęcie. Ale chyba my z nich nie skorzystamy z tych lin, co? Ja pierdolę. Jest! Krzesełko jest. To jest pytanie, komu się chciało trochę krzesełko wynosić. Będzie padać. Jako przebierek tylko. Robi się, nie? Ale to by tu byli. Ty nie знімай, Нутровського. Co? Dobrze.